Drugi odcinek naszych wideowarsztatów poświęconych wspinaczce z dolną asykulacją dotyczy wszystkich istotnych czynności asykurującego, z wyjątkiem szczegółów odpowiedniego wyłapywania różnych odpadnięć. W przypadku wspinaczki na wędkę docelowy sposób asykuracji jest, jeżeli już się go robi oczywiście dobrze, najwygodniejszy i bezpieczny. W przypadku wspinaczki z dolną asykuracją jest to jedyny sensowny sposób. Podczas asykuracji przyrząd nie ma opadać, a odpowiedzialna za to jest ręka podtrzymująca, lewa lub praworęczna. Dobór odpowiedniego przyrządu do używanej przez nas liny powinien zależeć nie tylko od zakresu obsługiwanych przez niego średnic lin, ale też od innych wymienionych już na początku tego odcinka aspektów. Jeżeli użyjemy nowej, cienkiej, śliskiej liny i przyrządu symetrycznego, który nie ma rowków wspomagających wyhamowanie odpadnięcia, podczas wyłapywania lotu może nam przypalić rękę i z dużym prawdopodobieństwem puścimy odruchowo linę. Przygotowuję się do spotowania. Nogi ugięte, stoję w rozkroku, żeby mieć stabilną pozycję, no i śledzę ruchy wspinacza. W momencie, kiedy on przesuwa się w lewo, ja idę za nim. W momencie, kiedy pnie się do góry, ja lekko odsuwam się do tyłu. Cały czas jestem czujny. Powinniśmy cały czas zwracać uwagę na osobę wspinającą, ponieważ trzymamy jej życie w rękach. Jeżeli zrobimy coś źle albo nie wyłapiemy, że wspinający coś robi źle, to z jednej strony wspinający jest zagrożony, a z drugiej, jeżeli nie stoimy w odpowiedniej odległości od ściany, czy nie zadbamy o to, czy między ścianą a nami nie ma żadnego przedmiotu, przy odpadnięciu możemy uderzyć o ścianę. Jeżeli uderzymy o ścianę i puścimy linę, wspinający może spaść nam na głowę. Tak samo jeżeli stoimy pod wspinającym zamiast na boku, może spaść na nas i wspinającemu nic się nie stanie, bo często tak było, a osoba, na którą spadł wspinający, miała połamane kręgi szyjne. Warto o tym pamiętać, ucząc się na błędach innych, żebyśmy wspinali się długo, bezpiecznie i przyjemnie, nie robiąc przy okazji krzywdy ani sobie, ani nikomu z naszego otoczenia. Sprawdziliśmy się, lina jest po odpowiedniej stronie wspinacza, wie, z czego będzie robił pierwszą, drugą wpinkę, ja spotuję, poruszam się w lewo, jak on idzie w lewo. Potrzebowałem trochę podać luzu, przy spotowaniu to podałem. W momencie, kiedy wpiął linę w pierwszy ekspres, zacząłem asykurować z przyrządu, stoję blisko ściany, podaję mu tyle luzu, ile trzeba, nie za dużo, nie za mało. Jestem cały czas blisko ściany, on przechodzi w prawo, ja przesuwam się w lewo. Jestem czujny, zwłaszcza jak jest blisko ziemi, żeby skrócić potencjalny lot, żeby nie uderzyło ziemię. Żeby wygodnie i bezpiecznie ćwiczyć różne umiejętności związane ze wspinaczką z dolną asykuracją, przydaje się tak zwana wspinaczka na dwie liny. Chodzi tu o to, że wspinamy się asykurowani na wędkę, drugą linę mamy dowiązaną do siebie po to, żeby imitować wspinaczkę z dolną asykuracją. Asykurujący powinien cały czas śledzić ruchy wspinacza, nie odwracać od niego wzroku, zwłaszcza jak wychodzi nad wpinkę albo ją robi. W przypadku odpadnięcia od ściany, mając wybraną linę do wpinki, poleci dość sporo. Gdyby w tym momencie asykurujący nie patrzył, co się dzieje, jego reakcja byłaby opóźniona. Wspinaczka, eksploracja jaskiń, prace na wysokości, rekreacja w różnych formach, a także profesjonalne szkolenia do różnego rodzaju prac związanych z alpinistycznymi technikami linowymi, w tym również kursy instruktorskie. Więcej na www.polskaszkołaalpinizmu.pl.